Siema, tu wahacz. SUV-y o bardziej dynamicznej linii bocznej robią się coraz popularniejsze, zatem nie ma co się dziwić, że Skoda postanowiła dorobić taką wersję nadwoziową swojemu elektrycznemu Enyaqowi. Sprawdźmy, jak wypada ta odmiana nazwana Coupé. Skoda, projektując odmianę, którą przedstawiam na tym filmie, skupiła się na ogólnej bryle nadwozia i resztę zostawiła w spokoju. Tego typu zabieg poskutkował zastąpieniem tradycyjnej linii bocznej SUV-a ze z grubsza pionowo zakończoną klapą bagażnika w zwykłym Enyaqu, projektem wyraźnie dynamiczniejszym z opadającą tylną częścią nadwozia w coupé. Z kolei przez resztę, o której wspominałem, rozumiem wygląd przedniego pasa, przetłoczenie na drzwiach czy kształt świateł z tyłu i przyznam, że te elementy dobrze komponują się z odmianą coupé, tworząc ciekawsze moim zdaniem wizualnie auto niż w przypadku zwykłego wariantu. I też trochę lżejsze optycznie, ponieważ Enyaq ma może bez względu na nadwozie takie same wymiary, to znaczy 465 cm długości, 187 cm szerokości i 161 cm wysokości, ale przez swoje powiedzmy napompowanie, gdy się na niego patrzy, zdaje się być autem większym niż w rzeczywistości, a w coupé trochę mniej to zwraca uwagę, chociaż wciąż ten efekt występuje. Egzemplarz, który dostałem do jazdy, jest zwykłą stylistycznie odmianą, ale za to w najbogatszej wersji Max. Półki wyposażeniowe w przypadku nieusportowionych Enyaqów nie wpływają za bardzo na wygląd. Egzemplarz testowy za to wzbogacony został o 20-calowe felgi za 3200 zł i czerwony lakier specjalny za 5150. Wnętrze wersji Coupé nie różni się od zwykłej i oznacza to bardzo przyjemny moim zdaniem dla oka projekt, gdzie nie ma już śladu po starych i nudnych kokpitach Skody, jest za to trochę ciekawych i zgrabnie komponujących się ze sobą linii. Jedynym kontrowersyjnym elementem dla niektórych może być mocno odstający tablet na środku. Ekran jest zwrócony idealnie równo, co jest dosyć niestandardowe, ponieważ zazwyczaj tego typu instrumenty są chociaż trochę nachylone w stronę kierowcy przez duży rozmiar zastosowanego wyświetlacza. Nie jest to jednak problem i tak wszystko dobrze na nim widać. Testowany egzemplarz został też doposażony w kosztujące 9400 zł brązowe wykończenie kabiny. Względem standardowej czarnej kolorystyki dodaje to Enyaqowi trochę luksusowego charakteru, no i w skuteczny sposób rozjaśnia wnętrze. Pomagać ma w tym także panoramiczny dach, który w nadwoziu coupé występuje w każdej wersji wyposażeniowej w standardzie. Jest on ogromny, niestety nie jest wyposażony w żadną roletę. To szkło ma co prawda absorbować promienie słońca i faktycznie, gdy jechałem w lato, w słoneczny dzień, to słońce jakoś mnie nie przypiekało bardzo i nie czułem z tego powodu dyskomfortu, chociaż coś tam jednak oczywiście bardziej prześwitywało niż gdyby było zasunięcie, no ale wciąż jego brak i to, że w ogóle to słońce było nad moją głową, nie był pożądany i było tak widoczne. Zatem zdecydowanie jakaś roleta powinna się tutaj znaleźć, tym bardziej, że w każdej wersji mamy ten dach w Enyaqu Coupé, więc każdy bez względu na preferencje jest powiedzmy na niego skazany. Nie jestem też zwolennikiem tego, że samochód po zajęciu miejsca za kierownicą od razu odpala osprzęt, wliczając w to system audio, jeśli się od razu nie zamknie drzwi, a wsiada się do samochodu w jakiejś cichej okolicy, no to może być to niepożądane. Znaczy w większości przypadków zdecydowanej taki powiedzmy kontekstowy proces uruchamiania i gaszenia auta jest ok, bo wystarczy usiąść, nacisnąć pedał hamulca i już jest wszystko gotowe do jazdy. Wystarczy wrzucić bieg do przodu albo do tyłu. No ale nie jest to rozwiązanie bez wad. Na podszybiu w Enyaqu mamy miks materiałowy. Tutaj jest twarde tworzywo, tutaj miękkie o bardzo ładnej fakturze swoją drogą, a tutaj skóra. Też różnorodność spotkać może na drzwiach, ponieważ tutaj mamy miękki materiał, są wstawki skórzane. One też obejmują podłokietnik, odpowiednio miękki, ale tutaj mamy twardy plastik, który na klamce wygląda tandetnie. Swoją drogą ta klamka lekko trzeszczy, jak się ją pociągnie. Tak samo deska rozdzielcza, zwłaszcza tutaj, wydaje niepożądane dźwięki, ale generalnie jak się ją ponaciska, to też można je usłyszeć w różnych lokalizacjach. Na szczęście podczas jazdy nic takiego nie usłyszałem. Na boczkach tunelu środkowego mamy kontynuację skóry, trochę fortepianowej czerni, ale nie ma jej zbyt wiele. Wszystkie jakieś detale zostały w odpowiedni sposób wykonane, z odpowiednią precyzją. Zatem nad montażem Skoda powinna popracować, zwłaszcza że mamy tutaj do czynienia z drogim modelem, ale takie ogólne wrażenia jakościowe są bardzo pozytywne. Skóra w kabinie jest ekologiczna, ale prezentuje się naprawdę dobrze. W różnych miejscach kokpitu znalazł się na plastikach dziurkowany wzorek, chociażby na osłonach głośników, co wygląda naprawdę ładnie. Niestety ten element obecny jest także na podszybiu i chociaż tam również dobrze wygląda, to jest on bardzo wyrazisty
w tym swoim wzorku i gdy jedzie się pod słońce, to odbija się on w przedniej szybie w wyraźniejszym stopniu niż otoczenie, co jest niepożądane. Osoby konfigurujące testowany egzemplarz postawiły wyraźnie na nadanie mu bardziej luksusowego, dostojnego charakteru, ale Enyaq Coupe pozwala też na konfigurację w mocniej sportowym klimacie i tutaj ścieżki są dwie. Można zdecydować się albo na odmianę Sportline z silnikiem 265 koni mechanicznych, albo RS, gdzie dostaje się 299 koni przy praktycznie identycznym wyposażeniu i różnicy w cenie wynoszącej mniej niż 4000 zł. Sportline oferuje też słabszy układ elektryczny, czyli 204 konie i napęd na tył i wtedy jego istnienie ma sens, ale w najmocniejszych wariantach spokojnie moim zdaniem RS by w cenniku wystarczył przy tak małej zmianie ceny. W każdym razie RS i Sportline nie są zarezerwowane dla odmiany Coupe i w zwykłym SUV-ie można je mieć za około 10 000 zł taniej. W Coupe nie można za to zdecydować się na warianty z mniejszymi akumulatorami 58 kWh netto, tylko zawsze występują większe, oferujące 77 kWh netto, a minimalna moc to 204 konie mechaniczne i taki właśnie układ napędowy znalazł się w egzemplarzu testowym. Wyjściowo Enyaq kosztuje 249 950 zł i oferuje wystarczające wyposażenie z dwustrefową klimatyzacją, światłami LED, kamerą cofania czy czujnikami parkowania. Nic zatem tutaj bardzo nie brakuje, ale jak na 250 000 złotych nie ma się też czym zachwycać. Kolejne półki wyposażeniowe dosyć płynnie dodają kolejne elementy i do środkowej wersji Plus są to bardziej rozsądne rzeczy, a dwie najbogatsze skupiają się już na bajerach jak audio firmy Canton, wyświetlacz head-up czy elektryka fotela pasażera. Te rzeczy generalnie fajnie jest mieć, ale zdecydowanie można się bez nich obejść. Co ciekawe, w Enyaqu mamy 5 wersji wyposażenia i minimalne możliwości dokupywania pojedynczych opcji i jest to strategia wyraźnie różna od tego, co Skoda stosuje w swoich spalinowych modelach, gdzie lista dodatków jest zawsze pokaźna. Minimalnie na testowany model wydać trzeba 250 000 zł albo 3277 zł netto w leasingu operacyjnym i taką ofertę przygotował partner Wahacz TV, czyli firma Carlis Polska. Przy tej kwocie mamy 20% wpłaty własnej, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, a gdyby ktoś chciał mieć też darmowe podstawienie auta pod wskazany adres, to w uwagach do zamówienia na stronie wystarczy wpisać kod Wahacz Free i taki fajny bonus się zgarnie. Instrukcję wraz z linkiem umieściłem w opisie filmu, kod działa na wszystkie modele na Carlis Polska, też na auta w wynajmie długoterminowym. 204 konie mechaniczne nie mają w Enyaqu łatwego zadania, ponieważ waży on niemal 2,1 tony i przyznam, że tę masę czuje się nie tylko podczas przyspieszania, ale ogólnie jazdy i na przykład hamowania, bo wciskając lewy pedał samochód komunikuje swoim zachowaniem, że jest drogową wagą ciężką i przez to nie zachęca do jakiejś brawurowej jazdy. Też na taki odbiór wpływa praca hamulca, który wciska się dosyć miękko i nie reaguje on ostro od początku, tylko bardziej płynnie, zapewne aby ułatwić kontrolę odzyskiwania energii i chociaż skuteczność wytracania prędkości jest finalnie odpowiednia, to jednak taka charakterystyka robi niestandardowe wrażenie. Jeśli chodzi o osiągi, to tak samochód przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Dynamika w testowanym modelu w normalnym stylu podróżowania jest według mnie w pełni wystarczająca, bo Enyaq jak na elektryka przystało zapewnia powtarzalne i natychmiastowe reagowanie na wciskanie gazu, a gdy zrobi się to ostro, to poniżej 100 km na godzinę wygenerować można też efekt wciśnięcia w fotel. Dzięki temu bezpieczeństwo wykonywania manewrów jest zachowane bez względu na rodzaj drogi. Jak na standardy elektryków w wariancie 204-konnym nie czuje się jednak aż tak gwałtownych reakcji podczas normalnej jazdy, nie ma tu mocno wyczulonego pedału gazu, a auto zostało zestrojone w trochę bardziej powiedzmy spalinowym stylu. Jeśli ktoś kupując samochód tego typu, zwłaszcza ze słowem coupe w nazwie, spodziewał się czegoś innego, to musi sięgnąć po mocniejszy wariant Enyaqa, gdzie na przykład przy mocy 265 koni mechanicznych, którą kiedyś jeździłem, zestrojenie gazu jest może podobne, ale większa moc robi swoje. Biorąc jednak pod uwagę ogólny charakter samochodu, sądzę, że dla większości użytkowników testowane około 200 koni będzie wystarczające, a mocniejsze wersje postrzegać można trochę w kategoriach fanaberii, jeśli kogoś stać, ewentualnie dla niektórych napęd na 4 koła zestawiony z nimi może być także istotny z bardziej zdroworozsądkowych powodów.
Bazowy układ napędowy Enyaq'a Coupe może pochwalić się naprawdę dobrą ekonomiką jazdy, bo w Warszawie samochód przy temperaturach około 25-30 stopni na plusie zużywał mi średnio 18 kWh na 100 km. Poza miastem na zwykłych drogach było to mniej więcej 17 kWh, na drogach ekspresowych zużycie energii wynosiło 21 kWh, a przy prędkościach autostradowych 24 kWh, zatem zasięg deklarowany przez producenta wynoszący 550 km może nie jest realny bez sprzyjających warunków, ale te 450-500 km uzyskać można bez większego starania się, o ile nie ciśnie się ciągle na autostradzie. Biorąc to pod uwagę, w mieście w ogóle nie trzeba zwracać uwagi na zasięg, a i nawet umiarkowanie długie podróże międzymiastowe można ogarniać bez planowania i szukania ładowarek na trasie. W razie czego naładować samochód można prądem stałym poprzez złącze CCS z maksymalną mocą 135 kW, co nie jest już jakąś wyróżniającą się wartością, ale jak na polską infrastrukturę zazwyczaj bardziej niż wystarczającą i wtedy według producenta ładowanie do 80% trwać ma mniej niż godzinę. Kablem typu drugiego i korzystając z prądu zmiennego można ładować do 11 kW i wtedy ładowanie od 30% do pełna zajmowało mi około 5,5 godziny. Enyaq ogólnie ma bardziej spokojny charakter i do takiego stylu podróżowania odpowiednio dostosowany został jego układ kierowniczy, ponieważ oferuje on dobrą precyzję i lekkie wygładzenie reakcji, przez co samochód prowadzi się pewnie i po prostu przyjemnie. Nie w jakimś sportowym znaczeniu tego słowa, ale czuję się dopracowanie tego układu podczas jazdy. Też podoba mi się wyraźny opór stawiany tu przez kierownicę. W wersji Max w Enyaqu pojawia się w standardzie adaptacyjne zawieszenie DCC z płynną możliwością zmiany twardości amortyzatorów i wprowadza ono odczuwalne zmiany, ale nigdy nie czyni z testowanej Skody jakiegoś wyraźnie twardego modelu, bo on taki nie jest i nigdy nie będzie. Fakt jednak zostaje, że na ustawieniach sportowych więcej czuje się nierówności, np. tych mniejszych, a na komforcie reakcje są bardziej płynne i bujające, ale też sztywność w zakrętach jest trzymana zawsze w ryzach i ogólnie różnice w zmianach amortyzacji zdają się być trochę mniej intensywne niż w innych Skodach z DCC, jakimi jeździłem, ale bez bezpośredniego porównania nie powiem na 100%, że tak jest. W każdym razie ja preferowałem w Enyaqu ustawienia bliższe lewej stronie skali i trybowi komfort i wtedy jako wygodny krążownik samochód sprawdza się bardzo dobrze. W Enyaqu Coupe na zegarach pojawiły się informacje z komputera podróżnego, średnie zużycie energii, tego typu sprawy. W Enyaqu zwykłym, którego testowałem rok temu, tego nie było, była tylko informacja z nawigacji z prawej strony. Nie wiem, czy jest to ogólna zmiana w całej gamie modelowej, czy jest to zarezerwowane coś dla odmiany Coupe. W każdym razie jest to zdecydowanie pozytywna rzecz, ponieważ teraz po prostu coś na tych zegarach widać przydatnego. Wcześniej to, że tylko była na przykład nawigacja albo z lewej strony informacje z asystentów bezpieczeństwa sprawiało, że jeśli ktoś z tej nawigacji nie korzystał, no to były tutaj właściwie tylko 3 istotne informacje na środku: zasięg, procentowe naładowanie i prędkość. A jednak jak na zestaw wskaźników jest to mało, teraz wciąż szału nie ma, no ale jest jednak lepiej. Obsługa zestawu wskaźników jest bardzo prosta. Z prawej strony kierownicy mamy też tutaj aktywację trybów półautonomicznej jazdy, ale żeby sterować na przykład prędkością tempomatu, to trzeba już sięgnąć do joysticka za kierownicą, który jest wygodnie zaprojektowany, no ale fakt zostaje, że trzeba się go nauczyć. Z lewej strony już na kierownicy obsługuje się system audio, jest to bardzo intuicyjne. System inforozrywki z ogromnym ekranem 13 cali wypada bardzo dobrze. Mamy tutaj wyświetlacz nie tylko duży, ale też o świetnej jakości. Ekrany domowe są personalizowalne. Można też modyfikować to, co znajdzie się na tych 3 ikonkach. Różne funkcje można sobie tutaj zaprogramować. Interfejs jest estetyczny, też jest dobrze zaprojektowany. Wszystkie elementy dotykalne są duże, więc robią one użytek z tego, jaką powierzchnię dostaje się do dyspozycji. Ustawienia są logicznie zaprojektowane, częściowo są bardziej takie graficzne, częściowo już wewnątrz tych list bardziej tradycyjne, więc jest to system, w którym ja żadnych słabych stron nie widzę. Dostrzega mnie za to w braku fizycznego panelu klimatyzacji. Mamy na szczęście dedykowany przycisk do odpalania tego ekranowego, no i na dodatek, gdy jest on nawet wyłączony, to na dole są cały czas kontrolki do sterowania temperaturą czy podgrzewaniem foteli, więc trochę to ratuje sytuację, no ale takie podejście, które stosowała Skoda jeszcze kilka lat temu, moim zdaniem, gdy tutaj był taki zwykły panel, jest wygodniejsze. Poza sterowaniem tutaj klimatyzacją, na tym rzędzie przycisków mamy też kilka dodatkowych, chociażby do odpalania menu z trybami jazdy. Poniżej mamy matę do indukcyjnego ładowania telefonu oraz 2 porty USB w standardzie C.
Z tyłu mamy kolejne dwa, też w standardzie C. Przy takiej ich ilości zamiana jednego czy dwóch na wciąż popularne USB-A byłaby moim zdaniem rozsądniejsza. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardową bryłę dla nowych modeli z grupy Volkswagena, czyli może trochę zbyt wysoką, ale ogólnie i tak nie przesadnie dużą, też lekką. Jeśli chodzi o wykonanie, to na froncie mamy bardzo przecierający się, połyskujący plastik. Wygląda on tragicznie już w testowanym egzemplarzu. Z tyłu jest też połyskujący materiał, ale gumowy i on wygląda zupełnie jak nowy praktycznie, więc zupełnie nie rozumiem też, czemu nie znalazł się on na bardziej reprezentacyjnym przodzie. W Enyaqu mamy bardzo pochyloną i też dużą frontową szybę, co skutkuje długim podszybiem. Jest to utrzymane w takim trochę klimacie minivanowym. Maska jest ledwo widoczna z perspektywy kierowcy, nie należy ona też do najkrótszych. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu w wersji coupé względem zwykłego Enyaqa jest zauważalnie gorzej, ponieważ zamiast generalnie regularnych linii z pionowym ścięciem dostajemy mocno pochyloną tylną szybę, niezbyt wysoką. Kamery w systemie 360 stopni oferują niezłą jakość obrazu, ale biorąc pod uwagę cenę samochodu, to nie robi ona wrażenia, no ale przeciętna rozdzielczość nie jest problematyczna, ponieważ tak jest ona w pełni używalna. Gorzej jest za to, jeśli chodzi o aspekt właśnie użytkowy, z rozciąganiem elementów znajdujących się po bokach kadru w tylnym, domyślnym widoku, przez co zdają się być one bliżej niż są w rzeczywistości. Też trochę niepewności wkrada się na przykład dojeżdżając do ściany. Samochód, jak na swoje rozmiary, oferuje zaskakująco dobry promień skrętu, co przydaje się w mieście, przy czym przez bryłę nadwozia i tak trochę uwagi Enyaq wtedy wymaga, bo wrażenie masywności auta jest obecne również, gdy siedzi się za kierownicą. Na szczęście układ kierowniczy jest tak zestrojony, że pracuje z rozsądną lekkością i nie jest męczący, no i też w razie czego wybór trybów jazdy obejmuje również jego charakterystykę, dlatego duża szkoda, że Skoda nie zapamiętuje wybranego trybu i zawsze po uruchomieniu silnika startuje od normalnego. Podoba mi się za to inny system w samochodzie, czyli predykcyjny ogranicznik prędkości, gdzie auto, wykrywając wjazd np. do terenu zabudowanego, sugeruje, gdzie powinniśmy odpuścić gaz i samo zaczyna wytracać prędkość tak, że mijając biały prostokąt na znaku bez hamowania stopą płynnie uzyskuje się około 50 km na godzinę. Działa to dobrze i chociaż czasami komputer jakiegoś ograniczenia nie wykryje, to zazwyczaj jest ok i jest to naprawdę fajny dodatek. Łopatkami przy kierownicy można też sterować stopniem rekuperacji, ale po wciśnięciu gazu zawsze system wraca w tryb auto, co czyni łopatki praktycznie bezużytecznymi. Z kolei tryb B można odpalić na stałe, ale tam już nie da się wybierać stopnia rekuperacji. Pakiet dekoracyjnego oświetlenia wnętrza w Enyaqu wprowadza LEDowe paski na drzwiach oraz na desce rozdzielczej. Mamy także podświetlony tunel środkowy. Tymi elementami można sterować nie tylko pod kątem jasności, ale także kolorystyki i to niezależnie. Można modyfikować strefę górną oraz strefę dolną. Mamy też podświetlone przestrzeni na nogi oraz klamki, ale te elementy są już zawsze białe. Tak samo sytuacja wygląda z instrumentami pokładowymi, co jest ok, biorąc pod uwagę, że można sobie kolorystycznie tę kabinę urozmaicić, wybierając coś z menu, a taki neutralny biały pasuje do każdego koloru, który można wybrać. Też wszystkie przyciski doczekały się swojego źródła światła, zatem ta kabina po zmroku robi bardzo pozytywne wrażenie. Przednie światła testowanej Skody mają ogólnie dosyć prosty wzór, ale bogaty w miłe dla oka detale i robiące dobre wrażenie. Nie podoba mi się za to podświetlona atrapa chłodnicy nazwana Crystal Face, bo chociaż wygląda efektownie, to jak dla mnie zalatuje też takim przekombinowanym garażowym tuningiem. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach, tak samo jak wszędzie z przodu, są LEDy. Z tyłu też mamy tę technologię oraz wyrazisty kształt świateł. W tej części nadwozia żadnych zastrzeżeń do nich nie mam i całościowo Enyaq wygląda po zmroku moim zdaniem bardzo dobrze i odpowiednio nowocześnie jak na elektryka. W moim przypadku akurat ocenę obniża podświetlany grill, no ale to kwestia gustu. Poza nim nie ma się do czego tutaj przyczepić. Matrycowe światła LED w Enyaqu wyróżniają się przede wszystkim ilością niezależnych stref, ponieważ jest ich naprawdę sporo i dzięki temu uzyskać można precyzyjne tworzenie świetlnych tuneli w miejscu obecności innych samochodów przy maksymalnym doświetleniu pozostałej części drogi. System naprawdę nie próżnuje i łatwo dostrzec można jego pracę, na co przyznam przyjemnie się patrzy i zdecydowanie nie jest to proste rozwiązanie ze z grubsza 3 dużymi strefami. Jeśli chodzi o wykrywanie innych pojazdów, to nie odnotowałem jakiegoś spóźnienia się komputera
wraz z wygaszaniem fragmentu, gdzie coś wyposażonego w światła się pojawiało, nawet gdy było jeszcze dosyć daleko, zatem generalnie ten system radzi sobie naprawdę dobrze. Nie podoba mi się w nim tylko to, że czasami za długo odpalony zostaje tryb drogowy po wjechaniu do oświetlonego obszaru, co jest po prostu niepotrzebne, a zwiększa szansę, że na przykład pieszy na poboczach będą bez sensu oślepiani. LEDy w Enyaqu cechują się także bardzo szerokim polem świecenia. Aktywują się te boczne strefy albo podczas cofania, albo podczas skręcania. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest dobrze, ponieważ ląduje ona akurat w tym zagłębieniu i od tafli szkła dzieli mi jeszcze taki margines, gdybym się bardziej pochylił do tyłu albo w bok, to i tak miałbym jeszcze jakiś tam minimalny, co najwyżej stykałbym się włosami spod sufitką. Tunel środkowy jest w testowanym modelu trochę wystający, ale wynika to z faktu, że mamy tutaj demontowalny element. Gdy się go usunie, to jest idealnie płasko. Na tylnej kanapie spodziewać się można rozkładanego podłokietnika. Bagażnik Enyaq Coupe ma 570 litrów pojemności, tylko o 15 litrów mniej niż wariantu zwykłego. Kufer ma umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór, chociaż nie jest on jakiś bardzo szeroki, a także regularne kształty. Jeśli chodzi o praktyczne elementy, to po obu stronach mamy wyciągane haczyki, jest też gniazdo 12V. Z prawej strony mamy po obu stronach znowu kieszenie w nadkolach, a pod podłogą znajduje się jedynie niewielki schowek. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się do dyspozycji 1610 litrów, niestety z wysokim uskokiem na podłodze. Podsumowując, Enyaq Coupe to ciekawe uzupełnienie gamy tego modelu, ponieważ przynajmniej w słabszej wersji, którą dostałem, nie zmienia jego ogólnego charakteru, a wprowadza z kolei atrakcyjniejsze nadwozie, co dla niejednej osoby chcącej mieć elektryka od Skody, ale nie potrzebującej aż tak rodzinnie wyglądającego SUV-a będzie miało znaczenie. A ogólnie Enyaq to udany samochód elektryczny, który nie jest przesadnie udziwniony względem spalinowych modeli tego producenta, przyjemnie się nim jeździ i oferuje zasięg dający spokój w większości zastosowań. Wciąż patrząc na ceny np. Kodiaka, trudno jest mi Enyaq'a polecać osobom o ograniczonym budżecie, ale jeśli ktoś może za elektryka dopłacić, to otrzyma tutaj produkt o odpowiedniej jakości. I to wszystko, co przygotowałem o Enyaqu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!